Zmierzam ku mojej ulubionej ławeczce oczywiście. Troszeczkę ubrałem się dosyć ciepło, bo z daleka wracam. Wbrew pozorom czasami trzeba spędzić gdzieś. No i co tu ukrywać? Akurat to jest dzień pracowity. Jeżeli zaczynam od zachodu słońca, to znaczy było wczoraj, a dzisiaj już jesteśmy w tym pracowitej pannie. Panna jest wyjątkowo interesująca nas ze względu na swoją złośliwą naturę, a przede wszystkim wypowiedzi uszczypliwe, tendencyjne i na to musi uważać. Musi uważać na to, że ze względu na jej przykry stosunek do innych, nawet sobie nie zdając sprawy, że tak szalenie mocno czasami potrafi ukąsić. A najważniejszą rzeczą jest ta krytyka, która buduje się którą buduje wokół nas panna. I sama panna też trafia bardzo często w swoje dołki. Dlatego też ze względu na to, że jest ten czas barana i dzisiaj jest ten dzień panny, akurat, gdzie panna powinna się zastanowić nad każdym jej słowem i iść tą drogą zastanowienia się, co ma zrobić, jak ona ma postępować w tym całym galimatiasie swoich poczynań, ale nie tylko poczynań. Co najważniejszą rzeczą jest to, że faktycznie tak jest. Dzisiaj jest 14 kwiecień 2024 rok. Ja akurat zrobiłem kosmogram na godzinę 12:39. Podejrzewam, że jest tak gdzieś około godzinę później. Tak podejrzewam, ale czy to nie mam zegarka, bo już od wielu lat nie noszę. Przestałem nosić zegarek od momentu, kiedy powstała telefonia komórkowa i w telefonie mam. Teraz nie zabrałem telefonu ze względu na to, że jestem przestrzeni. I wiecie, o co chodzi, o te telefony, które przerywają. Akurat nie jestem dzisiaj z nikim umówiony, także to taki dzień wolny od pracy, bo i niedziela, i także w tym całym zodiakalnym baranie akurat dzień dzisiaj panny, ze względu licząc od oczywiście nowiu, ale nów był 8, więc liczymy od 9. Czyli mamy po kolei i właściwie kończymy pierwszą połowę naszego zodiakalnego marszu tutaj. Ale to wszystko wytłumaczę w trakcie. A teraz przejdziemy do tej najważniejszej misji, jaką jest z kolei pokazanie kosmogramu, jak on wygląda. No jak zawsze nie w tą stronę, ale sobie nadejdziemy. O, mamy kosmogram. O, coś nie tak. O, teraz jest dobrze. Mamy słoneczko, oczywiście w baranie, bo jest ono tutaj w tym miejscu, tylko się nie mieści i po prostu przesunęło. Mamy tutaj oczywiście w baranie jest tak: Wenus, Merkury i to właściwie wszystkie
planety, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszą rzeczą są aspekty, które tutaj zrobiłem specjalnie, takie dosyć potężne, żebyśmy mogli sobie tutaj podyskutować na ten temat. Mamy tutaj w tym miejscu jest Merkury, koniunkcja Słońca. Jest to taki okres, który jest dosyć, coraz bardziej tutaj wieje. A to mnie wyjątkowo nie podoba. Dobrze, już jakoś ustabilizowałem tutaj tą naszą historię i mamy Słońce Merkury, co daje w pewnym sensie możliwość rozgadania się, ale także i wypowiedzi. Teraz jedziemy dalej ze Słońcem. Jest kwadratura Plutona z Słońcem. Jest to wyjątkowo silny dzień. Ta kwadratura daje mnóstwo do powiedzenia, ale przede wszystkim jest to ten okres bardzo mocno siłowy. To trzeba przyznać. Pluton w dodatku jest w wodniku i on w kwadraturze do Słońca daje taką troszeczkę awanturniczą sytuację, tylko to trzeba przyznać, że kontrolowano. Mimo to kontrolowano. Ja się wcale nie dziwię, ja tutaj muszę, mimo że właściwie nie powinienem o tym mówić, ale wczorajszy atak tutaj był bardzo, no co tu ukrywać, może się stać, że przeniesiemy się w inny konflikt niż ten konflikt zbrojny jest. I to bardzo możliwe, że to jest ten zaczyn, który tutaj, to jest 7-stopniowa kwadratura Plutona i możliwe, że tak, dlatego że no co tu ukrywać, ale jeżeli spojrzymy na Marsa, to Mars jest, zaraz pokażę, oczywiście i teraz, no nareszcie, udało się. Mars jest w koniunkcji z Saturnem i Saturn w koniunkcji z Marsem daje dosyć rozsądne podejście, ale także i cięcia, bardzo twarde cięcia. I teraz popatrzmy sobie jeszcze tutaj na koniunkcję Wenus, węzeł księżycowy, to są sprawy karmiczne, niezałatwione, ale także mamy tutaj sporo trygonów, ale zostawmy to. Jowisz-Uran. Jowisz-Uran, za wszelką cenę ta sytuacja uraniczna, o której wczoraj mówiłem tak wiele, jak Uran się zachowuje, jak zachowuje się właśnie o pewnych zasadach Urana, więc te zasady są dosyć agresywne. Trzeba przyznać, że czas bardzo niewygodny, bardzo taki dosyć, nazwijmy to nawet lekko wulgarny, co może stworzyć bardzo nieprzyjemny układ, ale jedna rzecz, którą musimy zreferować. Dzisiaj jest Panna i od wczoraj, od zachodu Słońca, ona już zajęła miejsce w naszym, przypuśćmy, naszej mentalności i w tym momencie musimy zająć, patrzę też, że tam idzie jakiś piesek z chłopcem i wygląda jak mały harcik, ale to nie jest harcik. Nie wiem, też mam dużo szczeniąt jest wyglądające, ja mam wyjątkowe szczęście właśnie tutaj widziałem Afgana, a dzisiaj już nie widzę, przez kilka dni nie widziałem, zresztą nie muszę. Niektórzy tylko mają tylko dla siebie i dla pokazu. I w tym momencie tutaj, no co tu ukrywać, jest taki czas, że trzeba się zastanowić nad tym wszystkim, co się robi, jak to funkcjonuje. I także przeniesiemy się dzisiaj na tą drugą stronę, którą już wczoraj poruszałem, czyli stronę ryb, czyli opozycję. Ale najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy mogli zdeklarować, co nadal dalej z tym całą historią
jak ją potraktować, jak też ją zdefiniować. To fakt, że bardzo często musimy zdefiniować siebie, zdefiniować tę całą sytuację jako panna, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, co mamy do przekazania i to, co chcemy zasygnalizować, moglibyśmy się wycofać z tego. Pamiętajmy o tym, że każdy ma gdzieś tam tą swoją pannę i z tej panny korzysta i ta panna ma swoje cele, czy znaczenie, czy działanie. I teraz można podjąć taką decyzję, że przeczekać, zobaczyć jak z kolei, jakie zdanie ma otoczenie, po to, żeby nie popełnić nie tyle błędu, co dopuścić innych do interpretacji, czy też do tego działania, bo nie zawsze jednak panna ma rację. Więc jeżeli mówimy o sobie, jeżeli myślimy o sobie, pozwólmy, dlaczego mówię prawie jakbym mówił o sobie. Dlatego, że każdy ma z nas tą pannę i nie wiemy, mimo to, że jesteśmy w kosmogramie, jesteśmy w tym kosmogramie, mamy Słońce w jakimś tam koziorożcu, w jakimś, możemy być na przykład wodnikami, możemy być jeszcze innymi znakami i nagle okazuje się, że w sektorze 6 mamy zbitkę planet, albo na przykład mamy jakieś działanie lub też progresywnie znaleźliśmy się, czy jeszcze w jakiś inny sposób, no i stajemy się pannami. I stajemy się pannami zupełnie nie wiedząc o tym, że jesteśmy. I to jest nawet czasami wielkie zaskoczenie dla wielkich astrologów, ponieważ większość astrologów nie chce być panną. Ponieważ panna jest bardzo pracowita, panna wymaga od siebie bardzo dużo, ale wymaga także od innych, jest perfekcyjna i jest złośliwa. I panna to także higiena i ten system zdrowia. To wszystko jest takim okresem niezbyt przyjemnym dla nas, jeżeli wchodzimy w ten okres panny, dlatego go się boimy, dlatego też to jest taki okres ciężkiej pracy, tak? To przecież to jest okres właśnie najważniejszego działania żniw i tego wszystkiego właśnie teraz zaczyna wiać, jak ja zaczynam mówić o pannie. I to jest najbardziej smutne i nieprzyjemne, ale to jest właśnie i chlapie. Chlapie jakiś deszczyk, jakieś coś, to trudno. Wytrzymamy, właśnie jest taka pogoda troszeczkę, ja dobrze, że jestem tak troszeczkę cieplej ubrany, to mogę sobie na tej ławeczce pozwolić. Pozwoliłem sobie być i funkcjonować, ale pamiętajmy o jednym, że bezkrytyczne podejście do życia jest krytyką nas i sami do siebie potem mamy pretensje. Kiedy nauczymy się słuchać, nauczymy się przede wszystkim działać w tej przestrzeni, że możemy od kogoś przyjąć radę, co dla panny właściwie jest to zupełnie niemożliwe. Ja mówię dla tej archetypowej oczywiście, nie dla każdej, bo niektóre panny uwielbiają słuchać i uwielbiają, ponieważ no co tu ukrywać, ale ku radości panien, tak, osób urodzonych w tym właśnie momencie jest najwięcej noblistów. Ale to, że jest najwięcej noblistów, to znaczy, że oni potrafią rozegrać tą swoją wiedzę na tym poziomie, który satysfakcjonuje nas wszystkich i dlatego dajemy im tą najwyższą notę. W działalności oczywiście nie zawsze chodzi o tą kulturalną czy jakąś dziwną, gdzie dzisiaj właściwie Nagroda Nobla nie przedstawia właściwie to, co przedstawiała za Marii Curie Skłodowskiej. No to absolutnie to nie jest ten sam wykładnik, chociaż w niektórych dziedzinach oczywiście, że tak. No i ilości, co tu ukrywać, ogromnej ilości noblistów. Ja nie mówię tych ostatnich, ale ogólnie, którzy zdobyli jako Polacy i ostatnio też
Polacy zdobywają w dziedzinach, które nas troszeczkę zaskakują, a są to polskiego na przykład pochodzenia chociażby. Tutaj postacie w Stanach Zjednoczonych. Ale to już zostawmy i o tej panniastości, bo o co chodzi? Bo jeżeli Pana się zatrzyma na tym swoim zrzędzeniu, może dojść właśnie do tego punktu, o którym mówiłem przed chwilą, co gratuluję każdej pannie, ponieważ no, każdy żołnierz buławę marszałkowską niesie w plecaku. Tak się mówi i tutaj no, taka przytyczka w kierunku panien. Teraz jeżeli patrzymy na odwrotność i to, czego się boi panna, to właśnie się boi najbardziej tej rybiej historii, tego rybiego podejścia do funkcji życia i do tego, oj, coś czuję, że tutaj zacznie lada moment zrobi się jakaś taka historia deszczowa i wolałbym raczej uniknąć, no i będziemy się starać unieść siebie nie za wysoko, nie za daleko, bo to też jest, i zrobić i pewien ruch w kierunku realizacji planów dojścia do pracowni, tak? I tutaj w kapelusiku oczywiście, bo nie potrafię inaczej. O, zresztą tutaj zaraz zobaczycie, że troszeczkę nie wiadomo po co, ale chmurki zaczyna kamera oglądać. Tutaj schodzimy sobie z trawniczka, z zalejki. Idziemy oczywiście po bruku. To jest najciekawsze, że w parku jest bruk. I to jest też panniastość. To jest to specyficzne podejście do... Nie wiem, czy powinien być bruk, kostka brukowa w parku, bo nie uwierzycie, a zaraz Wam pokażę. O, tak to wygląda. I przechodzimy. I co najciekawsze, że to, co powiedziałem, że w tym parku jest festiwal kostki brukowej. Tutaj jest taka, tu jest taka. Tutaj chyba wszystkie kostki, jakie są produkowane w Polsce, łącznie ze starą kostką, która została tylko przeniesiona na drugą stronę, jakby zmieszana, robi się takie rzeczy. To ku złośliwości właśnie teraz Wam pokazuję, na czym polega złośliwość, na czym polega pedanteria, na czym polega to, że niektórzy tutaj zaczynają właśnie hejtować, czy używać jakichś nieładnych słów, czy też używają swojej tej nieprzewidywalnej w ogóle architektury myśli. I to jest cecha panny. I teraz, jeżeli chcemy, to zastanówmy się nad tym. Oczywiście, że ja bardzo proszę Was o wpisy tutaj, o działania, o omówienie niektórych rzeczy, które Was bolą, które Was kierują, dlatego że ostatnio zatrzymałem dużo wypowiedzi tych pod filmami, dlatego że są bardzo interesujące. Tutaj osoba, to już dzisiaj powiem jako panna, czy w horoskopie, co można odczytać w horoskopie? W horoskopie można wszystko czytać, co chcemy, ale na temat danej osoby. Już jeżeli pytania idą od zewnątrz, od jakiejś osoby, absolutnie te pytania nie są adekwatne, ponieważ ja miałem taki przypadek, że przyszła mama z dzieckiem i ja opowiadam o tym dosyć często i zapytałem się, czy to jest wszystko, a mama mówi, tak, już więcej właściwie pytań nie mam, a mówię do tego dziecka, nieładnie powiedział, do tego dziecka zadałem mu pytanie, co byś się zapytał mnie jako tutaj tego pana w stosunku do mamy, może nieładnie
chyba nie tak, zapytałem się, co byś chciał usłyszeć o mamie, a to dziecko w prosty sposób zapytało się, dlaczego mamę kocha. No i tutaj, przepraszam bardzo, ale mama już się pakowała przy wyjściu, do wyjścia i przy wyjściu usiedliśmy jeszcze 2 godziny, mieliśmy rozmowę. Dlaczego? Z czym jest spowodowana ta miłość? Dlaczego ta miłość jest? Jak dalece ta miłość się posunęła? Jak dalece jest posunięta rzeczywistość? Jak daleko pragnienie tej matki w stosunku do dziecka, na jakiej zasadzie, skąd one zaistniało, w jakim momencie, czy było dzieckiem miłości, czy było dzieckiem rozsądku, czy było dzieckiem powołania. Możemy mówić o tym i wiele osób może powiedzieć, ale pan bredzi, pan opowiada o czymś, ale zastanówcie się, dlaczego to dziecko jest. Bardzo często do mnie się zgłaszają osoby, które nie mogą mieć dzieci, które mają kłopoty z dziećmi i kiedy to dziecko już jest, kiedy przyjdzie, jest chyba największym skarbem od rzeczywistości, z kosmosu, od Boga, od Stwórcy. I to wtedy jest dar, powiedzmy, że nieoceniony. Nie porównujmy to, że chcemy mieć dziecko, podchodzimy do tego, ponieważ mamy warunki ku temu. Dziewczyna zachodzi w ciążę i rodzi, ma tatę, mamę i wszystko jest w porządku, że to jest takie proste. To nie jest wcale proste. Proste jest to, żeby to dziecko się urodziło, żeby to dziecko było zdrowe, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Nawet nie wiecie, ile jest próśb. I to jest właśnie ta panniastość, ta i jednocześnie ofiara ryby. To jest to miejsce, gdzie waha się jedno od drugiego, gdzie jest ten balans, gdzie to wahadło zegara bardzo różnie chodzi. To matematyczne. Bardzo często w kosmogramie widać, że już wszystko w porządku, a jednak nie. Dlaczego? Co jest powodem? To są różne historie i dlatego też nie ma tej reguły nigdy. Jeżeli patrzymy na to, dziecko jest, bardzo często dziecko jest, ale dziecko jest jakieś sytuacyjne. Bardzo czasami jest to nagle. Zresztą znamy to nagle z opisów biblijnych i wiemy, że niektóre dzieci rodzą się bardzo dziwnie i jest to opisane. I jest to właśnie to, co nazywamy darem. Te motocykle, które słyszycie dzisiaj, jest lot motocykli w Łodzi. Otworzyli sezon i dlatego taki huk, jak żeście słyszeli przez cały film. I teraz tak, pytania, czy astrolog może? No to jest znowuż etyka. Czy ja mogę opowiadać trzeciej osobie, czy drugiej osobie o osobie? Na ogół matce, czy na przykład o żonie, czy o dziecku bardzo często mówimy, dlatego że u dziecka są tak zwane predyspozycje i w tych predyspozycjach trudno, żeby rodzice nie wiedzieli, w co inwestują, ale jeżeli chodzi na przykład o jakieś sytuacje takie inne, to raczej niechętnie ze względu na to, że są to tajemnice. Jeżeli przychodzi 2 ludzi, tak, którzy chcą zawrzeć związek, rozmawiam z jedną osobą, potem z drugą osobą, a potem razem, ze względu na to, że nie wszystkie rzeczy może jedna czy druga strona słyszeć. Powód w przeszłości przyboczył emocjonalny szantaż, czy jeszcze jakieś inne historie, a bardzo często się to zdarza i bardzo często to jest
po prostu, a astrolog to powiedział o tobie to i to. Przepuśćmy tak, jakbyśmy powiedzieli o tym, co zlikwidowała mnie jednego ucznia, dlatego że on był właśnie panną i powiedziałem, że jest postacią, która po prostu jest skąpa, czyli tak zwany sknerus. I przez to, że usłyszał, że jest sknerus, a wszyscy w towarzystwie wiedzieli o tym, że on jest sknerus, już więcej razy nie przyszedł na żadne zajęcia z astrologii. I sknerus odpadł ze względu na swoją panniastość. Teraz byśmy mogli powiedzieć, czy odpadł dlatego, że jest sknerus, czy odpadł dlatego, że jest panną. Jedno i drugie idzie w parze. Panny bardzo często nie tolerują. Zresztą miałem kiedyś kolegę, jednego z wybitniejszych astrologów, który mieszka pod Warszawą. Tutaj mogę powiedzieć gdzie, nawet w Opaczy, dlatego że mam tam rodzinę. I nagle zniknął i on do mnie powiedział, że najlepszym pracownikiem jest jednak panna, bo jest sumienna, solidna, świetnie wykonuje, świetnie działa i taka jest prawda, więc przerosła go królewska wiedza. Miejmy nadzieję, że nie, że kiedyś się spotkamy, że kiedyś rozpozna mnie, bo i kiedyś usiądziemy sobie, bo był naprawdę bardzo szczegółową postacią. Zresztą, co tu ukrywać, no także i Piotr, który już nie istnieje z Poznania, był panną, który odszedł, został powołany przez Stwórcę i to wszystko w smutny sposób, bo czas, kiedy opozycja jest ryb i jeszcze dzięki właśnie opozycja ryb, znajoma przychodziła akurat, i ryby, które są ofiarami, mówię o tych ofiarach, bo jesteśmy w życiu, jesteśmy w historii, bo czasami ktoś mówi, że nie, ale przyjrzyjcie się sobie tej historii i walczcie o to, żeby była lepsza. Ja wiem o tym, że w tej chwili mówię i niektórzy, którzy wejdą tutaj nagle, powiedzą, ale o czym facet mówi? Nie, to jest cała historia, którą tutaj prowadzę od pewnego momentu, który na barani skok, tak chyba to się rozpoczęło i mówię o każdym znaku, który reprezentuje jeden dzień tylko, a rozpoczyna historię tą, żeby ułatwić sobie życie, ponieważ ta historia dzisiejsza tą pannę buduje na cały rok i buduje nam ten system, który zastanawiamy się nad tym, jak on jest, jaki on jest reprezentujący nasze wady i pozbycia się tych wad. To jest to, co panna powinna przede wszystkim zrealizować w swoim życiu, żeby nie to, że nie być panną, bo to nie jest prawda. Przecież nikogo nie odciągam od Nagrody Nobla, tylko namawiam wręcz, ale przede wszystkim do tego, żeby panny nauczyły się nie krytykować, a filozofować i każdy moment tego działania i odwrotność z kolei do ryb, żeby nie wchodziły w ten stan ryb, który jest tak bardzo przeciwny optymizmowi i jednocześnie przeciwny rzeczywistości. Zostawiam Was z planem zagospodarowania tego czasu dzisiejszego. Uciekam w to, niech się już przygotowują się ryby, bo jest to opozycja dla nich. Jesteśmy w pierwszej połowie naszego zodiaku, więc już jest jutro już przechodzimy do następnej połowy, czyli do wagi i waga rozpoczyna jest takim baranem tej drugiej połowy, gdzie mamy nowy rok i mamy te wszystkie inne zagadnienia, ale to jutro będziemy rozmawiać o tym, a dzisiaj po prostu wszystkim życzę czystości myśli, pragnień i rzeczywistych spełnień tego, co nazywamy świętem miłości, czystości i dojrzałości, bo to wszystko stanowi właśnie pannę,
żeby była dojrzała, żeby potem nie żałowała, żeby była tym najpiękniejszym. I chciałbym powiedzieć owocem, bo wtedy przychodzimy do raju i w raju mamy dzisiaj właśnie ten raj, który nam zgotował zgotował Ewa i Adam, ale to nie róbmy tego, chociaż tutaj też byśmy mogli się bardzo mocno zastanowić nad rzeczywistością, a w rzeczywistości najważniejsza jest prawda i umiejętność pozytywnej krytyki. Jeżeli pozytywnie krytykujemy, wtedy zbliżamy się do tego bycia w rzeczywistości, a nie w absurdzie, który absurd teraz właśnie króluje. No cóż, żyjmy w zgodzie przede wszystkim z kosmosem. I w tym momencie również z dekalogiem i Bogiem. Do zobaczenia, do jutra.